Kartonowy arsenał numer 1 z 2009 roku i zapraszam, przejrzymy, co wycinanka zawiera wewnątrz. Kartonowy arsenał numer 1 z 2009 roku to model samolotu myśliwskiego Macchi C-205V Veltro. W skali 1 do 33 nakład wydano 6000 egzemplarzy. Otwieramy i tak na pierwszej stronie mamy dane taktyczno-techniczne samolotu oraz jego historia. Wewnątrz wycinanki mamy model w malowaniu, na którym latał kapitan Adriano Visconti, i mamy również życiorys tego pilota. W dalszej kolejności to jest opis budowy, zawarty również na drugiej stronie, i na drugiej stronie jeszcze mamy wręgi do naklejenia na karton. Wręgi sprawdziłem na stronie sklepu internetowego. Można jeszcze do tego modelu kupić wręgi, koła. Nie mogłem znaleźć kabinki, nie wiem, czy jest osłonka kabinki jeszcze w ofercie. Przechodzimy do strony już z rysunkami, właściwie to są jakby rendery z projektowania modelu, i tak dzisiaj się stosuje takie ułatwienie dla modelarza, że przedstawia się właśnie tego typu, nie wiem jak to nazwać, nie jest to rysunkiem, skan, render, ale ułatwienie budowy w ten sposób to przedstawione jest. Tych rysunków, ja je tak będę nazywał, jest ponad 60, licząc nawet takie drobne, to jest ponad 60. No i etapy budowy, jak posługując się tymi właśnie rysunkami, przechodzimy do budowy. Oczywiście jest dość skrupulatny opis budowy też poszczególnych części, jak postępować w kolejności z częściami. No i następna strona, tu właśnie mamy już skrzydła, przechodzimy do skrzydeł i jeszcze nie będę tu odwracał strony z częściami. Przejdę jeszcze do rysunków. O, tu mamy dość ładne pokazane podwozie, wnętrze podwozia, golenie. Tu mamy też różnego rodzaju przewody, które możemy tu wykonać, wzbogacić to. I tak się przedstawiają właśnie te rysunki. Szczegółowo właśnie zrobiony model. Dodam, że autorami opracowania są Marcin Grigel, Marcin Dworzecki, przygotowanie graficzne Marcin Dworzecki. I przejdziemy teraz do wnętrza już. 4 arkusze z częściami. Tu mamy na tych 2 arkuszach w zasadzie kadłub, skrzydła, pokrycie skrzydeł, stateczniki, elementy oczywiście stateczników, stery kierunku, stery wysokości, lotki, wszystkie te elementy są osobne, czyli możemy tu wykonać w takim bardziej złożonym wykonaniu. Tu są zamieszczone erraty do poprzednich wydań, do numeru 3 z 2007 roku, do Spitfire'a 9 oraz do P-39 Lightninga z numeru 3-4 2008. Te modele przedstawiałem i tu będzie też jakby link, gdzie możemy kliknąć i przejść do omawianego modelu, do tych wycinanych właśnie też z kartonowej kolekcji. Przejdźmy dalej i na
dwóch następnych stronach jedna strona jest właśnie z wręgami. Jak mówiłem, możemy kupić też na stronie. Model też jest osiągalny jeszcze do kupienia. Wycinanka. Tu jest na papierze cienkim do naklejenia na karton. No i szablony przygotowania do wzmocnienia, do goleni, powiedzmy, tu jakieś anteny i tak dalej. Jest też szablon wykonania owiewki kabiny. I na stronie jakby ostatniej okładki mamy elementy, w zasadzie wnętrze kabiny, wnętrze użebrowania wewnętrznego, które będzie widoczne w odkrytej kabinie, śmigła, koła. Tu podejrzewam, że też są elementy wnętrza, wnęk podwozia. Troszeczkę tak jest to robione, że na tej ostatniej stronie okładki musimy to w zasadzie pociąć. Ja zbieram na przykład po wykonanych modelach, zostawiam sobie wszystkie okładki, tworzę taką troszeczkę kolekcję, no a tu musimy użyć tej strony jako części. No i teraz zbliżenia zrobię na elementy, na rysunki. Zacznę od rysunków i tu mamy rysunek części użebrowania kabiny. Właśnie te elementy z ostatniej strony. Tu będą, tu są elementy właśnie do zrobienia wnętrza, czyli drążek, pedały, tuby zegarów. Podejrzewam, że to będzie widoczne, dlatego jest to tu do zrobienia. Tablica przyrządów, rzut z drugiej strony, lewej. Takie elementy jak gaśnica nawet są do pomniejszonym rysunku, jak to wykonać gaśnicę, z jakich elementów. No i mamy tu boki, kadłuba, lewa, prawa strona. Tu mamy drobne takie elementy, jak to podejrzewam jest od klap, sterownica. Tu mamy celownik. Tu zbliżę na pedały steru kierunku. No i tu jeszcze parę ujęć przód, wręgi, części przedniej silnikowej. Tu mamy skrzydła na tej stronie. Dźwigar w jednej postaci, przechodzący, tak jak pokażę, przez całą stronicę. Jest to jakby jeden element, czyli złapanie tu odpowiedniego wzniosu nie będzie problemem. No i lotki na skrzydłach. No i tu już mam zbliżenie takie dość mocne na detale. Widać, jak są poszczególne tu detale zrobione. Widać wyraźnie nity. No i fajne malowanie, bo model, czyli samolot, był malowany w kolorze jasno-szaro i ciemny szary. Oczywiście, jeżeli mamy katalog farb, jak były malowane włoskie samoloty, także możemy tutaj dobrać się do retuszu farbę. Nie będzie dużo, raczej tutaj tylko dwa kolory, bo model, ta wersja jest tak malowana. Ciemny szary to jest raczej góra, jasno szary to dół. Skrzydła tak się przedstawiają, detalizacja.
Myślę, że tutaj będzie lepsze światło. O tak. No i tu są dodane erraty. Obrócę i pokażę skrzydło Spitfire'a i części Lightninga. No i elementy na tego modelu, który jest wycinający, właśnie tu jeszcze tył kadłuba. Skrzydło lewe. Tak, dobrze powiedziałem, lewe, tak, L oznaczone. Poprzednie było prawe. No i stery kierunku, stery wysokości i statyczniki poziome, bo należy to tak opisywać. Tu mamy golenie. I jak mówiłem, ostatnia strona to... Obrócę kartki. Ostatnia strona to wnętrze kabiny. Mamy wręgi, które będą widoczne wewnątrz kabiny i boki kabiny. Lewa, prawa. Podłoga, tak. No i mnóstwo drobnych elementów. Tu ciekawie wyglądające zegary. Później mamy tu jeszcze te drobne elementy, które na tablicy przyrządów przychodzą. No i jak mówiłem, elementy też troszeczkę teraz to oddalę. I elementy wręg, które naklejamy na karton, jeżeli nie udało nam się kupić. I tak jak mówiłem, przez arkusz w ten sposób przechodzi dźwigar główny jako jeden element. Wzmocnienia, usztywnienia płatów i szablony do samodzielnego wykonania. Również tu jest, jak mówiłem wcześniej, szablon do wycięcia z folii osłonki kabiny. No i elementy goleni. Tu mamy do zrolowania, wzmocnienia. I tak się przedstawia okładka, model wykonany przez autorów, zdjęcia. No i tak przedstawiłem Wam ten model C205. Jest również jeszcze też do kupienia C202. Troszeczkę starsza wersja. No i na tym zakończę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy na kanale. Cześć!